Cześć! Zapraszam Was do świata Contractors Showdown, VR-owej gry Battle Royale, która staje się coraz bardziej popularna. Na jednej mapie walczy 60 osób, a cel jest jeden – pozostać ostatnim na placu boju solo lub z zespołem. Nie będę zagłębiał się w szczegóły tego gatunku gry, bo raczej każdy z Was, a na pewno większość wie, czym jest Battle Royale. Gracze są zrzuceni na sporych rozmiarów mapę, bez uzbrojenia, a naszym zadaniem jest znaleźć jak najszybciej jakąś broń, przeszukując pobliskie lokacje, aby mieć się czym bronić przed innymi drużynami. Ponadto bezpieczna strefa gry, poza którą tracimy życie, co kilka minut się kurczy, a na mapie oznaczana jest kolejna bezpieczna strefa, do której musimy dotrzeć. Więc nie tylko zagrażają nam przeciwne drużyny, ale również sama strefa potrafi nam spłatać figla. Wygrywamy, gdy nie będzie już nikogo więcej oprócz nas na mapie do zutylizowania. Proste, prawda? Okej, przejdźmy dalej. Ten film powstał po to, aby nowi gracze spragnieni wojennej gorączki w klimatach Battle Royale mogli zwiększyć swoje szanse na polu walki. Chciałbym ogromnie podziękować chłopakom z Discorda VR Arcadia za pomoc w stworzeniu tego poradnika. Steady, Chris Wert, Majki, Miciek, dzięki serdeczne za Wasze wszystkie triki oraz tipy dotyczące gry, a także za wspólne nagrywanie materiałów tego wszystkiego na potrzeby poradnika. A skoro już o VR Arcadia mowa, zapraszam wszystkich na nasz serwer Discord VR Arcadii, najszybciej rozwijającej się polskiej społeczności VR, oraz na nasz portal, kanał na YouTube oraz Facebook. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Jeśli szukacie ludzi do gry, z którymi można się również pośmiać i dzięki temu świetnie spędzić czas podczas sesji nie tylko w Contractors Showdown, lub po prostu chcecie pogadać o VR albo jesteście nowi w świecie VR-owym i szukacie pomocy lub porad, to wbijajcie na naszego Discorda oraz social. Okej, to tyle w temacie przydługiego wstępu. Przejdźmy do rzeczy. Nasz poradnik zaczniemy od menu, które pojawi się przed Wami, gdy tylko wczyta Wam się główny hub, o którym za chwilę, bo będzie sporo o nim. Dobrze jest zapoznać się z całym tutorialem, gdyż uzyskacie tam cenne informacje. Jeśli jednak nie jesteście z tych, co bawią się w tutoriale lub problematyczny jest dla Was język angielski, to objaśnię najważniejsze rzeczy, o których musicie wiedzieć. W menu w lewym górnym rogu, tuż nad nazwą gracza, znajduje się nasz numer UID. Jest to ważny numer, ponieważ dzięki niemu będziemy mogli wyszukać przyjaciół, aby z nimi zagrać. Na obecną chwilę gra nie daje nam możliwości wyszukiwania znajomych po ich nazwie w grze, nazwie z konta meta lub nazwy ze streama. Aby wyszukać przyjaciół, musimy w lewym dolnym rogu nacisnąć na któryś z plusików lub opcję My Team i tam szukamy znajomych właśnie poprzez wpisanie ich numeru UID. Dalej mamy okna Armory, czyli zbrojownia, Wardrobe, czyli nasza szafa, Processor, czyli coś w stylu komputera do chipów oraz blueprintów. O tych trzech stanowiskach powiem Wam za chwilę, gdyż są one rozmieszczone po hubie. Jeśli nie chcemy biegać po hubie od stanowiska do stanowiska, wystarczy otworzyć menu i wcisnąć konkretne miejsce i automatycznie się tam przeniesiemy. Ponadto w menu możemy otworzyć ponownie tutorial, a co najważniejsze wejść w tryb wyboru gry, o którym również trochę później. Na razie przejdźmy do ustawień. Tutaj oprócz standardowych ustawień językowych czy regionu mamy takie opcje jak włączenie lub wyłączenie full body, włączenie lub wyłączenie krwi, jednak w tym filmie najbardziej nas interesują ustawienia w dziale Control. Najważniejsze tutaj opcje, które mogą Wam się przydać, oczywiście wszystko zależy od Waszych preferencji, to Scope Stabilization, który działa tylko na skopach 4 razy i 8 razy. Jeśli macie odpowiednio blisko kropkę celownika na przeciwniku, to jakby zahacza o niego i nie chce się odkleić. Ma to swoje minusy, bo jak przeciwnik jest w trakcie biegu, to ta opcja wręcz przeszkadza, bo w domyśle próbujecie strzelać nieco przed przeciwnikiem, a ta opcja blokuje celownik bezpośrednio na nim. To takie VR-owe wspomaganie celowania przez przyrządy celownicze. Kolejnym jest Race to Sprint. Po uniesieniu broni pionowo w górę, postać biegnie sprintem do momentu utraty staminy lub zacznie biec, gdy stamina się odnowi. Dzięki temu nie musicie cały czas wciskać drążkę kontrolera, aby biec sprintem. Następną przydatną opcją, o której powinniście wiedzieć, to Weapon Smooth. Im większy współczynnik ustawicie, tym większe jest opóźnienie broni w kontekście poruszania nią w przestrzeni, coś jak ciężkość broni. Ponadto możemy przeprowadzić kalibrację fizycznego gunstocka, jeśli posiadacie, lub ustawić wirtualnego. Gdy już ustawicie preferowane opcje, po wyłączeniu menu możemy ruszyć na zwiedzanie naszego huba. Szczególnie, że jest to idealne miejsce treningowe, ponieważ większość elementów dostępnych na głównej mapie gry znajdziemy również tutaj. Zalecam więc nie przewijać tego tematu, gdyż to
W tym rozbudowanym temacie dowiecie się bardzo wielu przydatnych trików, które nie tylko ułatwią Wam przetrwanie, ale i pomogą zaskoczyć wroga, ułatwią eliminację przeciwników, a może nawet zagwarantują wygraną. Zacznijmy od omówienia stanowisk, które przytoczyłem omawiając menu. Zacznijmy od stanowiska procesor. To tutaj dekodujemy chipy znalezione na mapie gry. Taki chip musimy włożyć do naszego urządzenia Mika znajdującego się na naszej piersi i poczekać na przesłanie danych do huba, co chwilę potrwa. W ciągu rajdu możemy znaleźć wiele chipów, więc jeśli macie możliwość, to zbierajcie je i aktywujcie, gdyż po zakończeniu rajdu, bez względu na to, czy wygramy, czy przegramy, wszystkie przesłane do huba chipy znajdują się na stanowisku procesor. Te dekodujemy i dostajemy losowe nagrody, którymi mogą być pieniądze w grze, skiny postaci, broni, dodatków, zawieszki na broń lub nawet złote monety czy nowe kontrakty. Mamy tutaj również dostęp do blueprintów, ale o nich za chwilę. Na lewo od procesora na ścianie mamy naszą kartę gracza, która pokazuje nam nasz level oraz statystyki takie jak ilość rozegranych gier, ilość zlutowanych dropów, zabójstw, powaleń, a także suma zebranych chipów oraz ilość zebranych chipów indywidualnie w zależności od ich jakości: common, pospolite, rare, rzadkie, unique, unikalne. Poza tym możemy zmienić tło karty gracza, które odblokowujemy za pomocą chipów. Możemy również dodać oznaczenia, które odblokowują się, gdy wypełnimy przypisane do odznaczenia wymogi, np. zadaj 1000 obrażeń w jednym meczu, aby odblokować brązową odznakę. Na lewo od karty gracza mamy zbrojownię. Tutaj możemy zmienić skórki broni, wygląd dodatków, zakładać zawieszki. Tutaj możecie również poczytać o każdej broni i dowiedzieć się o jej wadach i zaletach. Pamiętajcie tylko, że gdy tutaj nałożycie dodatki na broń, to nie będziecie mieć skompletowanej broni w grze. Dla przykładu, jeśli w zbrojowni nałożycie skina na powiedzmy AK Alpha, dodacie wizjer optyczny razy 4, uchwyt pionowy, laser oraz tłumik, to w grze, gdy znajdziecie tą broń na mapie, będziecie mieli jej podstawową wersję, tylko z waszym skinem oraz zawieszką. Ponadto każdy wygląd dodatków, który odblokowujecie za pomocą chipów i ustawicie go aktywny w zbrojowni, będzie widoczny dopiero gdy go podniesiecie. Na ziemi podczas gry widoczne są jedynie podstawowe wersje broni oraz dodatków, a w chwili podniesienia przystosowują się indywidualnie do każdego gracza i zmieniają wygląd na taki, jaki dany gracz ustawił właśnie w zbrojowni. Wchodząc schodami na górę mamy dwa stanowiska. Pierwszy z nich jest szafa, a raczej wielkie lustro, gdzie możemy sobie zmienić odblokowaną wcześniej skórkę operatora, którym będziemy grać. Na stole z kolei mamy stanowisko przeznaczone do zmiany skórki naszego urządzenia Mika. Wychodząc na zewnątrz mamy sklep, w którym możemy kupować blueprinty lub sami odblokowywać dodatki do broni za walutę w grze lub złote monety. I do tego właśnie przyda nam się wspomniany wcześniej crafting blueprintu w procesorze. Zakupiony w sklepie blueprint ląduje w naszym procesorze, dzięki czemu możemy go stworzyć, a żeby to zrobić musimy oczywiście zapłacić. Jednak nie przejmujcie się, kasę się szybko zbiera w tej grze. Praktycznie każdy pospolity chip, który dekodujecie, zawiera kasę. Oczywiście levelowanie na kolejne poziomy postaci również przynoszą nam nagrody w postaci chipów, pieniędzy lub żetonów. To samo tyczy się kontraktów, o których wspomnę później, gdy będziemy kończyć temat huba. Jak widzicie, w hubie mamy całkiem niezłą strzelnicę. Tutaj możemy dowoli potrenować celność, potestować odrzuty broni oraz sprawdzić, jakie dodatki najlepiej nadają się do jakiej broni. Ponadto oprócz broni mamy tutaj również przedmioty medyczne. Polecam sprawdzić, jak używać każdego z nich, aby podczas walki wiedzieć, jak szybko użyć danego przedmiotu. Aby skorzystać z kewów, musimy je po prostu przeciągnąć ręką w bok, tak jakbyśmy je chowali pod kamizelkę. Zielone strzykawki szybko regenerują nam zdrowie, a złote to Stimax, zwiększające nam czas sprintu. Aby używać strzykawki, najeżdżamy nią na ciało, rękę, brzuch, nogę, gdziekolwiek, gdzie pojawi się znacznik. Wciskamy i trzymamy trigger, a strzykawka wypadnie z ręki. Bandaże przywracają nam zdrowie pomału, dlatego najlepiej ich używać, gdy zostaliśmy ranni, jednak nie na tyle mocno, aby używać strzykawki. Poza tym jest ich wszędzie pełno, w przeciwieństwie do strzykawek, więc korzystajcie. Aby go użyć, musicie owinąć bandażem rękę, ale jest tu pewien tryk, aby szybciej korzystać z bandaża. Jak widzicie właśnie na klipie, wystarczy szybko potrzeć rękę od wewnętrznej strony przy nadgarstku.
Korzystajcie z tego trika, skróćcie czas bandażowania. Polecam również przetestować grip pionowy, jak i poziomy z każdą bronią. W większości przypadków odrzut góra-dół jest znacznie większy niż lewo-prawo, dlatego vertical grip jest przeważnie lepszy niż horizontal. Miłośników wszelkiej maści wybuchów ucieszy fakt, że mamy do dyspozycji aż 5 różnych granatów. Odłamkowy, dymny, oślepiający. Do tego mamy granat radiacyjny, który po wybuchu tworzy na danym obszarze pole radiacyjne, zadające spore obrażenia każdemu, kto znajduje się w polu rażenia, a także detektor, który po wybuchu wykrywa nam znajdujących się w pobliżu wrogów. I tutaj kolejna odpowiedź. Nie musicie rzucać granatami fizycznie i martwić się, że macie mało miejsca w domu i możecie uderzyć w ścianę, szafę, żyrandol, gdy się zamachniecie. Gdy wyciągniecie zawleczkę, wyciągnijcie przed siebie rękę bez granatu i pojawi Wam się tor lotu, który możecie dowolnie regulować, aby rzucić granat na wymaganą odległość. Dodatkowo nie musicie wcale używać siły, aby rzucić granatami w taki sposób, ponieważ oznaczając tor lotu, nawet delikatne pnięcie granatem pośle go daleko w przeciwnika. Również przy strzelnicach mamy tzw. lodówki, czyli automaty, w których możemy kupić potrzebne nam rzeczy. Aby z nich skorzystać, musicie wyjąć urządzenie Mika i skierować je w stronę automatu. Są 3 rodzaje lodówek. Czerwony automat zawiera broń, amunicję i dodatki. Fioletowy automat taktyczny zawiera powiększenie plecaka, kamizelki, przedmioty lecznicze oraz powiększone magazynki, a także chipy taktyczne. O nich za chwilę. Ostatni z automatów to niebieski automat zawierający insurance, czyli ubezpieczenia. Dzięki niemu możemy kupić sobie powrót do gry, gdy nas dobiją. Są 2 rodzaje ubezpieczenia. Pierwsze podstawowe kosztuje 3000 i odradzamy się z pistoletem, natomiast droższy za 6000 odrodzi nas z AK. Musicie pamiętać, że podczas gry zakupy w automatach muszą być szybkie i zdecydowane. Nie ma bowiem czasu na rozmyślanie nad zakupami, ponieważ w każdej chwili zza osłony mogą na Was wyskoczyć przeciwnicy i zacząć strzelać. Dlatego spędźcie trochę czasu w hubie i poznajcie zawartość automatów, aby podczas gry szybko kupić to, co potrzebujecie. W hubie możecie podnieść nieograniczoną ilość pieniędzy, więc możecie testować robienie zakupów. Pamiętajcie, że laser kosztuje zaledwie $500 w czerwonym sklepie, a przeciwnicy i sojusznicy nawet go nie widzą, a to daje dużą przewagę w walce na bliski dystans. Aby skorzystać z automatu, musicie stać w miarę blisko, inaczej urządzenie Mika nie wyświetli Wam okna sklepu. No dobrze, wróćmy do chipów taktycznych, które możemy kupić zarówno w fioletowym automacie, jak i znaleźć na mapie, a jest ich sporo. W naszym urządzeniu Mika mamy 3 sloty na chipy taktyczne w zależności od ich rodzajów. W slocie pierwszym możemy umieścić przenośną osłonę Portable Cover oraz zrzut bombowy Cluster Bomb. W slocie drugim umieścimy wabik Decoy, w slocie trzecim natomiast drona detekcyjnego Detection Drone oraz zakłócacz detekcji Detection Jammer. Każdy nowy podniesiony i umieszczony w urządzeniu Mika chip taktyczny zmieni nam aktualnie używany, czyli jeśli mamy w urządzeniu włożony chip Portable Cover i podniesiemy znaleziony Cluster Bomb, po włożeniu go do Mika zastąpi on przenośną osłonę. Pamiętajcie jednak, że chipy taktyczne można chować do plecaka na później. Teraz kilka słów o plecaku oraz szybkiego wyboru potrzebnych nam w danym momencie rzeczy. W grze mamy możliwość szybkiej zmiany oraz wyboru granatów oraz przedmiotów medycznych, które mamy aktualnie w plecaku.
Jeśli spojrzymy w dół na swoją postać, zobaczymy po lewej ilość i rodzaj posiadanych w plecaku granatów, natomiast po prawej stronie ilość i rodzaj przedmiotów medycznych. Jeśli najedziemy na lewą stronę ręką i wciśniemy klawisz X lub Y, albo A lub B, możemy przeskakiwać pomiędzy różnymi rodzajami granatów umieszczonych w naszym plecaku, a następnie chwycić podświetlony i nim rzucić. To samo tyczy się przedmiotów medycznych. Spoglądamy w dół, zbliżamy rękę na pasek, wciskamy odpowiednie klawisze, aby przeskakiwać pomiędzy przedmiotami i po prostu wyciągamy podświetlony. Dzięki temu nie będziecie musieli za każdym razem wyciągać plecaka, aby wyciągnąć granat, bandaż lub kevlar. Większość rzeczy w plecaku się stakują, jednak mają różne maksymalne wartości stakowania, a miejsce w plecaku jest dosyć ograniczone. Możemy temu zaradzić znajdując lub kupując w odpowiednim automacie upgrade plecaka, który zwiększy nam jego pojemność o kilka dodatkowych pól. Ponadto nie tylko plecak można upgrade'ować, mamy w sumie 5 różnych upgrade'ów. Backpack Extension zwiększający nam pojemność plecaka, Armor Extension podnoszący nam ilość płytek kevlarowych, które możemy nosić z 2 do 3 płytek. Niby jedna dodatkowa płytka na sobie to niewiele, jednak sami zobaczycie, jak bardzo i często ratuje nam to życie. Rifle Extension, SMG i Pistol Extension oraz Sniper Extension zwiększające nam limit amunicji w magazynkach. Wszystkie te upgrade'y, jeśli je kupimy lub znajdziemy, chowamy po prostu do plecaka, a one automatycznie zainstalują się w odpowiednich slotach do tego przeznaczonych. Kolejną rzeczą, którą możemy przećwiczyć w hubie, są zipliny. Służą one do szybkiego przemieszczania się na tereny wyżej położone. Są one porozmieszczane na mapie i korzystajcie z nich, aby szybciej zmieniać pozycję. Pamiętajcie, w tej grze high ground jest bardzo ważny. Jeśli przeciwnik ma high ground, czyli on znajduje się wyżej od Was, jest ogromna szansa, że wygra walkę, gdy będziecie do siebie strzelać, ponieważ jemu jest o wiele łatwiej strzelić Wam w głowę i zadać większe obrażenia. A co zrobić w sytuacji, gdy chcecie wjechać po linie, jednak wiecie, że na miejscu znajduje się przeciwnik? Możecie się wybić tuż przed końcem linki. Wystarczy odepchnąć się tuż przed końcem liny. Tuż przed końcem szarpnijcie rękę w dół. Dzięki czemu polecimy wyżej i dalej. Przydaje się to nie tylko do dalszego wyskoczenia, ale również w walce. Gdy wiemy, że w lokacji, do której prowadzi linka, są przeciwnicy i gdy tylko wjedziemy na górę, zaczną do nas strzelać, możemy ich zaskoczyć, wybijając się z linki, przeskakując nad nimi i ostrzeliwując w locie. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce w wykonaniu Steadiego. Musi być, bo nigdzie indziej nie może być. Jest! Jest. Ładnie! W grze jest możliwość skakania, jednak przez drobniejsze przeszkody. Jeśli natomiast chcemy w biegu, uciekając przed wrogiem lub przed strefą, szybko wskoczyć przez okno do budynku lub pokonać poręcze, murki i tym podobne, musimy się ich złapać i przyciągnąć. Umiejętność szybkiego przeskakiwania przez obiekty tą techniką uratuje Wam życie nieraz, więc potrenujcie w hubie przeskakiwanie nad pomarańczowymi poręczami. Okej, jeszcze jedna rzecz została nam do omówienia, może nie tyle tutaj w hubie, bardziej w menu, zanim przejdziemy do gry. Są to kontrakty oraz perki. Znajdują się one, gdy w menu wejdziemy w okno Play Game. Po lewej stronie mamy kontrakty, które możemy sobie wybierać przed każdą grą. Są to zadania, które jeśli je wykonamy, nagrodzą nas pieniędzmi i punktami doświadczenia lub chipami do zdekodowania w procesorze. Kontrakty zdobywamy również z dekodowania chipów. Są też takie dodawane przez grę, na które mamy określony czas na ich wykonanie. W jednym momencie możemy mieć aktywne 3 kontrakty. Oczywiście wszystkie różnią się poziomem trudności w zależności od tego, czy to kontrakty pospolite, rzadkie czy unikalne. Zadania są różne, np. przetrwać w grze 15 minut, zadać X obrażeń daną bronią, użyć w grze 2 razy cluster bomb i tym podobne. Kontrakty nie są bardzo wymagające i nieraz będziecie zdziwieni, że wykonaliście kontrakt, np. na zadanie obrażenia daną bronią, bo przecież nigdy z niej nie korzystacie, jednak gdy akurat taką znajdziecie po wylądowaniu na mapie, a w pobliżu jest przeciwnik, no to musicie jej użyć.
Po prawej stronie natomiast mamy perki. W grze możemy ustawić 3 aktywne perki, które w różny sposób pomogą nam w polu bitwy. Są 3 sloty na perki uzależnione od zdobywanych punktów walki, Combat Points. Te zdobywamy na wiele różnych sposobów, a najlepszym i chyba najszybszym z nich jest zbieranie chipów i przesyłanie ich do huba. Punkty walki zdobywamy również za przetrwanie rund czy likwidację przeciwnika. Dolny slot aktywuje nam perki już na samym starcie, gdyż nie potrzebujemy Combat Points do ich aktywowania. W środkowym slocie umieszczamy perki, które aktywują się po zebraniu 500 Combat Points, natomiast w górnym slocie aktywuje nam perki po zebraniu 1000 Combat Points. Taka moja mała rada. Perk Tracker z drugiego slotu jest niesamowicie przydatny, ponieważ oznacza on przeciwnika, który do nas strzela. Oznaczenie jest widoczne nie tylko dla nas, ale dla całego naszego zespołu. Dzięki temu nie tylko będziemy wiedzieli, skąd do Was strzela przeciwnik, ale wykorzystać to na własną korzyść i zaatakować go. Jakbym plecy gdzieś słyszał skądś? Gdy już wybraliście dołączenie do gry i znalazł Wam serwer, zostaniecie zrzuceni na rozgrzewkę. Ten sam styl co flatowy Warzone. Możecie tutaj potrenować strzelanie już do graczy, a nie tylko manekinów, które nie oddają strzałów. Ponadto podczas rozgrzewki w plecaku mamy przedmioty optyczne do broni i to jest bardzo ważne, szczególnie dla nowych graczy, bo dzięki temu będziecie mogli poćwiczyć korzystanie z nich do w pewnym sensie żywych celów. Głównego rajdu nie będę zbyt dużo opisywał, ponieważ wszystko to, co znajduje się na mapie, możemy wypróbować i przećwiczyć, będąc jeszcze w hubie przed włączeniem wyszukania gry. Bronie, obsługa sklepów, poruszanie się na linkach, wybijanie się z linek, to wszystko już omówiliśmy. W hubie jednak nie mieliście okazji skorzystać z tak zwanego balona, czyli wjechać linką wysoko w górę i na spadochronie szybko się przemieścić z jednego miejsca na drugie. To jest idealny sposób nie tylko na szybką rotację, ale będąc w powietrzu na spadochronie możemy zorientować się w terenie, podjąć decyzję, gdzie polecieć, a także wypatrzyć wrogów na ziemi. Jest to idealnie taktyczny sposób, aby zaplanować kolejny ruch, przemieścić się na dużą odległość do kolejnej strefy lub zaatakować nieświadomych wrogów. Jeśli już jesteśmy przy spadochronach i atakowaniu nieświadomych wrogów, gdy otworzymy spadochron, to aby polecieć szybciej, wypchnijcie ręce przed siebie oraz podnieście do góry, dzięki temu polecicie również dalej. Spadochrony słychać przy lądowaniu, więc starajcie się, szczególnie na początku, gdy stawiacie dopiero pierwsze kroki w strefie wojny Contractors Showdown, aby nie lądować tuż obok przeciwnika albo na dachu budynku, w którym wiecie, że przeciwnik się znajduje, bo was wtedy usłyszy. To samo tyczy się biegania. Jeśli będziecie biec w stronę przeciwnika, a nawet iść powoli z wyciągniętym karabinem, przeciwnik was usłyszy, dlatego najlepiej jest kucnąć. Wtedy jesteśmy bezgłośni. Można tak w łatwy sposób zakraść się od tyłu do przeciwnika, który akurat zajęty jest strzelaniem do kogoś innego. Pomówmy teraz o komunikacji ze swoim zespołem. Może powinienem zacząć od tego punktu omawiania głównego rajdu, jednak w tym poradniku nie ma mniej lub bardziej ważnych punktów. Wszystkie są warte zapamiętania i wykorzystywania ich w grze. Komunikacja jest niesamowicie ważna. Uzgadnianie taktyk, ostrzeganie przed wrogiem, informowanie o ciekawym lucie to podstawa. Zawodna komunikacja może bardzo szybko doprowadzić zespół do przegranej. Zapamiętajcie, tak samo jak wy słyszycie przeciwników, którzy są w pobliżu, przeciwnicy słyszą również was. Możecie temu zapobiec, rozmawiając poprzez ekipę, jeśli wszyscy gracie w wersję standalone na Questa. Ekipa sprawia, że zostaje wam wyłączony voice chat gry, jednak tylko dla was. Dzięki temu wy będziecie słyszeć rozmowy przeciwników, a oni was nie. To się przydaje szczególnie w sytuacji, gdy ktoś z was zostaje zabity i wejdzie w tryb spektatora, ponieważ na voice czacie z gry każde wasze słowo będzie słyszane przez przeciwnika, który was wykończył, jeśli nadal będzie znajdował się w pobliżu, a co za tym idzie, wszystkie informacje przekazywane swojemu zespołowi będą słyszalne również przez niego, co może wpędzić wasz zespół w pułapkę. Oznaczanie przeciwników, miejsca podróży czy nawet lootu jest podstawą komunikacji. Aby oznaczyć miejsce, możecie wyciągnąć urządzenie Mika i skierować je w miejsce, które chcecie oznaczyć. Jednak jest szybszy sposób.
Wystarczy, że przyłożycie rękę do skroni i przytrzymacie trigger. Wtedy pojawi Wam się znacznik i tam, gdzie popatrzycie i puścicie trigger, miejsce zostanie zaznaczone. Oznaczenie urządzeniem Mika głównie stosuje się do oznaczenia na mapie taktycznej. Oczywiście, gdy zostaniemy powaleni przez przeciwnika, kolega z zespołu może Was reanimować i potrzeba na to kilku sekund. Dlatego dobrze jest mieć przy sobie strzykawkę do reanimacji. Gdy zostaniemy powaleni, członkowie naszego zespołu mogą ostrzeliwać przeciwnika, a w tym czasie Wy możecie się sami podnieść i dołączyć do walki. W tym celu łapiemy strzykawkę, która pojawia się przed Wami, wbijamy w ciało i trzymamy trigger, aż się podniesiemy. Identyczna zasada, co w przypadku leczenia lub steampaka. Gdy jednak przeciwnik nas dobił, jedyną szansą na powrót jest wykupienie nas przez członków zespołu w niebieskim sklepie. Gdy przeciwnik nas dobije, przenosimy się do trybu spektatora. Jednak nie pozostajemy bierni. W trybie spektatora poległy gracz może nadal przekazywać informacje swojemu zespołowi. Spektator również widzi przeciwników, jednak tylko wtedy, gdy znajdują się w zasięgu wzroku kolegi z zespołu. Dla przykładu, jeśli nasz zespół koncentruje się na walce z przeciwnikiem, a w zasięgu ich wzroku pojawi się kolejny z lewej czy prawej, którego nie są w stanie dostrzec, ponieważ ostrzeliwują inny zespół, Wy w trybie spektatora możecie ostrzec swój team przed niebezpieczeństwem, ponieważ Wy będziecie w stanie go zobaczyć. Na zakończenie powiem Wam o kilku drobnych poradach, których nie zawarłem w głównej części poradnika. Po pierwsze, nie wyrzucajcie niepełnych magazynków na ziemię, tylko chowajcie z powrotem do kieszonek na magazynki, gdy chcecie przeładować, a wiecie, że kilka pocisków jeszcze zostało. To zaoszczędzi Wam amunicję. Ponadto warto wyciągać magazynki pasujące do broni, z której korzystamy, z broni leżących na ziemi. Dzięki temu nie będziecie musieli specjalnie szukać paczek z amunicją po mapie. 2. Ilość pocisków w magazynku widać po jego wyjęciu, jak na niego spojrzysz. Po trzecie, shotguny są na tę chwilę bardzo OP. Na bliską odległość mało która broń jest w stanie wygrać z shotgunami. Prawdopodobnie zostaną one znerfione, więc korzystajcie z nich póki możecie. Po czwarte, wcześniejsza rotacja do strefy jest lepsza niż późniejsza, o ile jest możliwa, bo można zająć lepszą pozycję, szczególnie w ostatnich strefach. Piąte, pamiętajcie, że każda następna strefa jest szybsza, więc zawsze pamiętajcie, aby mieć leczenie, bo tylko to uchroni Was od śmierci poza strefą i pozwoli do niej dotrzeć. Najlepiej jednak ruszyć do końca strefy, zanim ta, w której się znajdujemy, zacznie się kurczyć. Po szóste, rotacja do strefy przy granicy jest lepsza, bo w najgorszym wypadku wrogowie podejdą z 3 stron, a nie z 4, ale wiadomo, nie zawsze jest to możliwe. Po siódme, gotowanie granatów jest bardzo przydatne. Mając odbezpieczony granat w ręce, naciśnijcie na tej ręce przycisk B albo Y. Odpali to granat, który zacznie odliczać jakoś do 4 sekund. I po ósme, wystarczy, że wymienimy magazynek, a broń będzie nadal działać, jeśli kula jest nadal w komorze. Dobre w gorących sytuacjach, jak chcemy szybko dojechać kilku przeciwników naraz. To wszystko, co dla Was przygotowałem wraz z przyjaciółmi z VR-Cady. Chociaż każdy gra inaczej, każdy ma inne taktyki i sposób gry, mam nadzieję, że ten drobny poradnik pomoże przede wszystkim początkującym graczom Contractor Showdown odnaleźć się w grze, a dzięki kilku trikom i poradom obrócić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Jeszcze raz dziękuję chłopakom z Discorda VR-Cady, na który serdecznie wszystkich zapraszam, za podzielenie się radami oraz trikami, które znalazły się w tym poradniku. To wszystko, moi drodzy. Widzimy się na polu walki. Cześć!